Witajcie z kolejnego dnia w Indiach. U mnie jest godzina 7:30. Ja zamówiłem taksówkę i jadę na lotnisko, a później wam opowiem więcej. Zdążyłem wyjść z hostelu, od razu moja taksuwa stoi. Jest kask, zakładam i jedziemy. Thank you. Pół godziny nam zajęło dojechanie na lotnisko, ale jak to w Indiach, nawet przy wejściu na lotnisko jaka długa kolejka. Za pół godziny jazdy zapłaciłem 6 zł, a mieliśmy jeszcze spłuczkę po drodze. Tutaj jest ruch lewostronny i jeden gościu skręcał w prawą stronę, więc my powinniśmy go minąć z lewej strony i pojechać dalej prosto. A ten mój go chciał minąć z prawej strony, no i zahaczyliśmy i rozwaliłem sobie trochę nogę. A ten mój jeszcze mówi, że to jego wina, bo miał telefon tutaj włożony i rozmawiał i nie słyszał, jak on trąbi. Po 10 minutach jestem blisko wejścia, a co oni tutaj sprawdzają? Bilety i paszporty. Jestem już na lotnisku, teraz muszę sprawdzić na tablicy, gdzie mogę oddać swoją walizkę, bo mam walizkę, nie będę jej nosił, oddam, bo z tego co wiem, w Indiach nie można mieć w bagażu podręcznym drona. Jestem dokładnie 2 godziny przed odlotem, więc mam nadzieję, że szybko to pójdzie, że nie będzie jeszcze dużo ludzi, bo znając ich, to oni lubią tutaj posiedzieć na lotnisku dużo wcześniej przed. No i pięknie, jestem następny w kolejce. Musiałem laptopa wyciągnąć, ale i tak 8,6 to dobra waga. Dobrze się wyrobiłem z tymi kilogramami ostatnio. Mam już swoje bilety, a przez to, że mam drona w walizce, pan powiedział, że musimy zabrać mój plecak, pójść do innego miejsca, gdzie sprawdzą jeszcze raz tego drona i dadzą specjalną zawieszkę na ten plecak. Przyświetlą moją torbę, wyciągną drona i będzie ok. Pan zabiera mój plecak, pojedzie do samolotu, a ja idę na odprawę. 20 minut mi całość zajęła z biletem, ze sprawdzeniem mojej torby. Jeszcze musiałem wyciągnąć baterię z drona i zabrać ze sobą. Odprawa bardzo szybko poszła, teraz idę do saloniku, sprawdziłem w aplikacji, więc są, mi się wydaje, 4 albo i 5. Jest dosłownie za rogiem. Idę na górę. Tam jest ten, co widziałem, ale tutaj idę i jest też z moją kartą, Security Pass, Irish House. No i ładnie to wygląda. No to wejdę też, zobaczę. Przyszedłem sprawdzić ten drugi, zobaczcie. Wszystkie miejsca pozajmowane. Jeszcze ludzie stoją w kolejce. Ale jaja. Kolejka tam taka, że nie ma sensu czekać. Wracam do irlandzkiego domu. Jestem już w środku, sprawdźmy, co tutaj mają. Kawa, herbata, jakieś ciastka. Zacząłem od deserów. Idę dalej. Tutaj mamy owoce. Jakiś hummus. Kanapeczki, rogaliki. Gotowane jaja. Jakaś masala i parówki. Hello. Tutaj parota. Ziemniaki. South Indian. Ziemniaki też. And soup. Look, sambar. Sambar. South Indian. Sprawdzimy zaraz. I tutaj wszystko z południowych Indii. O, i tu jeszcze jakieś kanapeczki. No to próbujemy mojego zestawu śniadaniowego i tutaj mam od razu deser. Korciło mnie i byłem sprawdzić, co mają w tamtym saloniku, bo skoro taka kolejka, to musi być jakiś lepszy. No i to się okazało, że jedzenie mają podobne, ta sama maszyna do kawy, więc ja zostaję tutaj i nigdzie nie idę. Idę już do swojej bramki, a tutaj kolejka dalej taka sama. Duże zainteresowanie tym salonikiem i dużo ludzi z tego korzysta. Jeszcze nie mówiłem wam, gdzie lecę, a lecę do Chennai, czyli Starego Madrasu.
A że wybrałem najtańszy bilet, no to mam z przesiadką w Mumbaiu i wychodzi teraz tak, że lecę z Kalkuty, z wschodu Indii na zachodnie wybrzeże Mumbai i z Mumbaiu wracam na wschodnie wybrzeże do Madrasu. Mumbai. Już wołają. Maszyna stoi, ludzie już wsiadają. Już prawie wszystkich załadowali. Good, you? Thank you. No i niestety mam środkowe miejsce. Poprosiłem o miejsca przy oknie. Niestety na tym pierwszym locie nie ma. Będę siedział w środku, jak już mówiłem. Ale na drugim mam miejsce przy oknie. Kapitan już rozgrzewa naszą maszynę. W Indiach potrafią zrobić klimat przed lotem. Może to jakiś trening pożarowy? Sprawdźmy, czy w tym samolocie też nie ma 13, 11, 12. O, też nie ma 14. Ja mam 15. Moje siedzenie jest tam. W cenie biletu jest też jedzenie w samolocie, choć ja jestem najedzony po tym śniadaniu w saloniku, ale zaraz rozpakuję i pokażę wam, co jest. A więc tak, tutaj mamy wegetariańskie danie z jakimiś bułeczkami, do tego kasza. Standardowo jest bułka, masło i śmietanka z cukrem do kawy, którą pewnie podadzą później. Wylądowaliśmy, ale mamy już godzinę opóźnienia. W Mumbai ładnie deszczem przywaliło. Mieliśmy lekkie problemy z lądowaniem i kręciliśmy jedno kółko u góry. O proszę, na lotnisku w Mumbaiu jest możliwość zapalenia sobie fajury. W prawo jest do wyjścia, a w lewo są odloty. Ja idę w lewo, bo ja mam następny lot. A widzicie, w Mumbaiu nie ma tak, że się idzie od razu na bramki, tylko trzeba przejść jeszcze raz kontrolę. Ja nie mam plecaka do oddania, więc idę od razu na tą kontrolę. Musiałem przejść całą kontrolę, tak jakbym jeszcze raz wchodził na lotnisko, oprócz pokazywania paszportu. Ale jestem, witajcie oficjalnie z lotniska w Mumbaiu. Idę poszukać jakiegoś saloniku, bo widziałem, że są tutaj 3. Jestem koło saloniku, ale tutaj znowu kolejka. No nic, staję, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać. 3 osoby przede mną i zaraz będę. Jedyny problem to może być z miejscami, skoro tutaj tylu chętnych. No i jestem w środku. Teraz muszę zlokalizować sobie jakąś miejscówkę, najlepiej z kontaktem. Ładnie to wygląda. Mam już swoją miejscówkę, idę najpierw po kawę. I to mi się podoba, kawa świeżo mielona. Wziąłem sobie podwójne espresso. Pokażę wam teraz, co mają w tym saloniku do jedzenia i powiem wam, że jest niezły wypas. Sporo możliwości. Tutaj jest suchy ryż. Tutaj mamy dal. Tutaj z serem jakieś curry. Tu jest mango, jakieś paluszki. Jest ryż, jakiś chutney. Tutaj jest jajkowe biryani. Tutaj mamy kolejne curry rybne. Tutaj kurczakowe. Mamy makaron. Chętnie makaronu spróbuję, bo dawno nie jadłem czegoś takiego. Tutaj mamy kolejny makaron. Tutaj mamy czerwone curry z Tajlandii. Tutaj mamy jakieś warzywa. Tutaj też wegetariańskie i znowu ryż. Tam jest jakaś zupa. No i mamy dodatki jeszcze. Jakieś słodkości, banany. Proszę bardzo. Bułki. Tutaj jakieś sałatki. Chlebki. O, jakieś ładne rolo. Sosy, kuskus, ogórek. O, mizeria. Znają mizerię nawet. No i tutaj można sobie skomponować własną sałatkę. To jest mój pierwszy talerz. Mam jajkowe biryani. Do tego makaron już próbowałem, jest po prostu przepyszny. No i jakieś rolo. Lepiej być nie mogło. Pieczone ziemniaczki w meksykańskim sosie. Próbowałem po prostu petarda i do tego hummus z czosnkiem. W tym saloniku oczywiście też są alkohole, ale płatne i najtańsze piwo kosztuje 590 rupii, to jest 29 zł za 330 ml, więc sporo. Na tym lotnisku też jest Irish House, ale było tak dobrze, że ja nie zmieniałem. Ja już wyszedłem, za pół godziny mam samolot. Trochę dużo ludzi było w tym saloniku, ale jedzenie jak dla mnie to numer 1 z dotychczasowych odwiedzonych saloników. W tych indyjskich liniach też jest dobrze, bo do biletu jest bagaż rejestrowany i posiłek na pokładzie, więc to też jest taki plus. Spora kolejka. Już część weszła, bo od jakiegoś czasu wpuszczają na pokład, więc samolot pewnie też będzie cały jak ten wcześniej. Wszyscy już weszli, to na mnie kolej. No to jest pełny samolot. Pani chciała zrobić sobie upgrade do biznes klasy, ale nie mogła, bo pan jej powiedział, że jest full. Poznałem 2 chłopaków z Indii, ten to jest zawodnik krykieta, a ten jest lekarzem z drugiej ligi. Europejscy przewoźnicy mogą tylko pozazdrościć Hindusom takiego obłożenia.
dostaliśmy jedzenie na pokładzie. Ja rozpakowuję i już wam pokazuję. Na główne danie mamy makaron z warzywami, do tego kulki mocy w sosie pomidorowym, taki jogurcik na deser, ketchup i jeszcze dostaliśmy po 2 albo po 3 takie herbaty w środku. Ostatnio słyszałem na jakimś kanale na YouTubie, że linie lotnicze wprowadziły nowy regulamin i ponoć jak 50% ludzi nie wstanie od razu po wylądowaniu, to samolot zawraca. Hi guys, have fun, enjoy the videos. Thank you. Wylądowaliśmy, już 2 godziny lecieliśmy i teraz jedziemy na lotnisko. Doleciałem, idę teraz odebrać bagaż i powiem wam, co pierwsze zauważyłem, w Kolkacie było gorąco, a tutaj jest godzina 20 i jest 31 stopni, więc wyobraźcie sobie, co będzie w dzień. Sprawdźmy, w jakim stanie będzie mój plecak jako pierwszy raz nadawany bagaż. O kurde, widzę kieszonka roztworzona. Co, on trzepany był? Co oni tu mogli mi wyciągnąć? Z tego co kojarzę, w tej kieszonce nic nie było, nic takiego, więc wydaje mi się, że nie zginęło. No i jestem, wychodzę. Muszę teraz dojechać do centrum. Na tym lotnisku jest metro, które zawiezie mnie do centrum, więc spoko, bo będzie za grosze. Ale mi się udało, mam bilet. Musiałem trochę podbiec. Za 3 minuty będzie pociąg. Gdzie oni wszyscy jadą o tej godzinie? O, jeszcze będę miał miejsce siedzące, no pięknie. Siadam. Ach, ten indyjski internet. Mam tylko 1,5 GB na dzień i właśnie go zużyłem. Nawet teraz nie mogę sprawdzić mapy, jak mam dojść do hotelu. Jestem na stacji autobusowej i idę podpytać o bilety, bo w tej miejscowości zostaję tylko na noc. A jutro rano chcę pojechać do innej miejscowości i zapytam się, czy muszę bilet kupić teraz, czy mogę go kupić jak przyjdę rano, czy w ogóle sprzedają teraz bilety, bo to lokalne autobusy. To często jest tak, że nie można kupić wcześniej. Chciałem powiedzieć, że tutaj jakoś mniej ludzi, ale zmieniam zdanie. Sporo ludzi śpi na chodniku. Pewnie bezdomni, a nie tacy, co czekają na autobus. Idę do środka, bo pan mi powiedział, że tam znajdę informacje na temat biletów. Powiem wam, że tutaj coś ogarnąć, zero jakiejś informacji. Nie wiem, no idę tutaj, zobacz. Same sklepy, sklepiki, herbaciarnie. Tam pozamykane. No nie wiem, podpytam kogoś, bo tam już są autobusy. Więc może w tamtą stronę. Kolega mi powiedział, bo podpytałem go, ten w niebieskiej koszuli, że nie muszę kupować biletów wcześniej, że te autobusy po prostu odjeżdżają i kupuje się u konduktora. Ale mogę tutaj zobaczyć gdzieś, o której one odjeżdżają. Idę w tą stronę. Chociaż z tej strony odjeżdżają. Łatwo nie jest znaleźć cokolwiek tutaj. Idę z buta teraz do hotelu, mam jakieś pół godziny. No już mam wszystkie informacje. Nic nie potrzebuję bukować, nic nie potrzebuję robić. Wystarczy przyjść jutro i co 50 minut odjeżdżają autobusy. A nagrywam tą kamerą, chociaż więcej zobaczycie niż moją gębę, ale też iPhone nie daje rady w tym świetle, jeżeli pokazuje przednią kamerą. Więc lepiej jak będzie lepszy obraz i wy też zobaczycie trochę więcej. Zobaczycie jak to wygląda tutaj w Indiach. A dla porównania przednia kamera. No i od razu widać różnicę. Wracamy do tej kamery. Pan proponował już mi rikszę, ale zrezygnowałem. Łopie. Zrezygnowałem, bo zjadłem... Co za typ. Zrezygnowałem, bo zjadłem sporo w saloniku. No i trochę spalę przez te pół godziny kalorii. Co my tutaj mamy? Krowa oddaje mocz. Trochę wali. Zaczynają się jakieś sklepy po wyjściu ze stacji. Tu jest sklep, bo muszę sobie kupić jakąś wodę. Najlepiej z lodówy, bo mam 2 małe jeszcze z lotniska. Jakie smakołyki tutaj robią? No pięknie. Full. Kolejne smakołyki. Dosa. Ale jaka wielka ta dosa. Jak jadaliśmy z Mariką kiedyś, to były takie mniejsze. Muszę przejść przez drogę, co nie będzie też łatwe. O, no jedzie dalej, jedź. Hej! Kurde, tu nie ma żadnych pasów. Okej, can I go? Can I go? Dobra. Kurde. Oho! Jestem. Teraz druga strona. Nie tylko ja tutaj walczę.
Z każdej strony atakują. Czy to znaczy, że można za darmo jeździć tutaj? No, thank you. Kolega już by zarobić chciał, a ja się przejdę. Jeszcze kawałek, ale nie odświeżam mapy, bo jak ją odświeżę, to będę czekał znowu 10 minut, aż mi się wczyta. No nie, tu kolejna krowa. W Kolkacie tego nie było widać. To byk. Nie, to krowa. Duże te krowy tutaj mają. W Kolkacie nie było widać tyle krów. Kolejna święta krowa. A ja już wiem, dlaczego te krowy na ulicach stoją. Cześć, cześć kolego. Wiem, dlaczego one stoją na ulicach, bo w Bengalu Zachodnim, tam gdzie byłem w Kolkacie i w Bangladeszu jedzą krowy, więc ich nie ma. A tutaj już są święte, więc sobie łażą po ulicach. Chłopaki mnie tutaj zaczepiają. Sprawdźmy, co chcą. Hello. Hello. How are you? Good? Fine. Good. Brother? Koledzy jakoś mało rozmowni byli, a ja jestem już u siebie na swojej ulicy. Ale biorę wodę, bo później nie będę już wychodził. Ale on ma te zielone są niedobre. Teraz mi się przypomniało, że nawet nie sprawdziłem, czy jest recepcja otwarta o tej godzinie. Bo czasami są takie hotele, że recepcja o 17 idzie do domu. Jest i moje królestwo. Tutaj jest spokój, znaczy recepcja. Ale coś ciemno. A, widać kogoś. Good evening. Na Agodzie było napisane ekspresowe zameldowanie, a już 20 minut czekam. Kolega prowadzi mnie do pokoju i powiem wam, że hol wygląda ładnie. 34 zł dałem za ten pokój. O, jaka jedynka. Małe wąskie łóżko. Thank you, boss. Tutaj łazienka. No co mi więcej trzeba? Okej, very good, thank you. 14,5 godziny mi zajęło, żeby tutaj dojechać od momentu wyjścia z mojego hostelu w Kolkacie. I Kolkata, Mumbai i Chennai to są 3 miejscowości takie duże, które zostały nazwy tych miast zostały zmienione przez Hindusów przez to, że brzmiały bardziej brytyjsko. Mumbai z Bombaju na Mumbai, z Kalkuty na Kolkata i z Madrasu na Chennai. Są takie 3 największe miasta, które zostały zmienione. No ze spraw organizacyjnych idę spać, bo już jest po 22. Jutro mam zamiar wziąć autobus gdzieś koło 8 godziny, więc około 7 muszę wstać, bo mam pół godziny jeszcze na stację, tak jak widzieliście dzisiaj. No i co? I jadę, no 4 godziny będę miał autobusem. Tyle z tych spraw organizacyjnych. Myślę, że do zobaczenia jutro, czas odpocząć i dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Hej! Hola, 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 nie wyłączajcie, jeszcze miałem wam coś powiedzieć, co mi się dzisiaj przydarzyło i cały czas odmyślę o tym i rozkminiam, jak oni to zrobili. Bo jak wchodziłem na lotnisko, przechodziłem kontrolę bezpieczeństwa, miałem laptopa, baterię od drona i baterię powerbanka. No i wyobraźcie sobie, że tak, przejechał mój plecak, moja torba i oni mówią do mnie, masz coś z Bangladeszu? Ja mówię, zastanawiam się z Bangladeszu, on mówi, jakąś baterię czy coś? Ja mówię, a mam, kupiłem w Bangladeszu baterię. On mówi, pokaż, pokazałem mu tą baterię. On mówi, a okej. I mi ją oddał. Ja tak patrzę, mówię, kurde, skąd oni wiedzieli, że ona jest z Bangladeszu? Ja biorę tą baterię, obejrzałem tą całą baterię, tam było tylko napisane, że made in China. Co się zastanawiam, skąd oni w ogóle wpadli na taki pomysł, że to jest z Bangladeszu. Nie mogę sobie tego wytłumaczyć, bo wątpię, żeby takim pierwszym pytaniem było, czy masz baterię z Bangladeszu? No, raczej nie.